Marantz CD11. Jeden z najwyższych modeli odtwarzaczy CD tego producenta. Cena urządzenia w 90 roku wynosiła 2500 funtów. Sprzęt, jeżeli chodzi o panel przedni, zachowany perfekcyjnie. Natomiast od góry podrapany, zniszczony, jak widać. Natomiast w środku ogólnie jest jeszcze gorzej. Całość była przeserwisowana u specjalistów. Została wypryskana i wypsikana różnego rodzaju środkami chemicznymi, ponieważ jest tu usterka mechaniczna. Więc założenie jest proste. Jeżeli coś nie działa w mechanice poprawnie, co należy zrobić? Wysmarować. Następna kwestia. Również w tym miejscu zostało czymś zalane. Spowodowało to skorodowanie, wyprowadzenie tego układu. Następna kwestia. Zostało tutaj już coś modyfikowane w rezystorach. Powinny być rezystory w wymiarze 0,603, są chyba 12,06. 4 takie rezystory zamontowane dosłownie na pająka tak zwanego. Nie pasują w ogóle pady lutownicze w stosunku do wielkości elementów. Poza tym brudny. Jeżeli chodzi o klawiaturę zewnętrzną, blokują się przyciski, nie odbijają. Otworzę teraz szufladę. Teoretycznie mogę włożyć płytę. Po zamknięciu szuflady ten element powinien docisnąć płytę. Jednak jest mechanicznie coś źle zmontowane. Taki sprzęt właśnie trafił do mnie po naprawie. Teraz będę musiał go całego rozmontować na kawałki, wyczyścić, umyć, usunąć wszystkie smary, oleje i dopiero przystąpić do rzeczywistych napraw. Całość tłusta, brud razem z tłuszczem. Mechanizm rozmontowałem, częściowo już umyłem, ale rozkręcam dalej, ponieważ wylatuje mi ciągle jakiś silikon i olej. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Wszystko, nie wiem jakie ilości tego materiału smarującego były tu wylane, ale na pewno nie było to mało. Ktoś miał tutaj naprawdę bardzo dużo pomysłu, jak uzdrowić ten odtwarzacz. Płytki umyte, czyściutkie. Trzeba jeszcze tylko powymieniać te rezystory, które są niewłaściwe, polutować skorodowane pady. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Oczywiście jest jeszcze jedna usterka mechanizmu. Gdzieś tutaj jest jakiś plastyczek uszkodzony, ale myślę, że z tym nie powinno być większego problemu. Tajemnica blokujących się przycisków rozwiązana. Same jako przyciski funkcjonują idealnie. Natomiast producent wymyślił tak, aby nie było jakiegoś tam grzechotania, luzu pomiędzy przyciskiem a mikroswitchem, zastosował gąbkę. Ta gąbka niestety sparciała i zamieniła się w jedną dużą masę klejącą, co spowodowało właśnie klejenie się przycisków do mikroswitchy. Teraz trzeba tą gąbkę wymienić, sparciałą, i problem będzie rozwiązany. Można teoretycznie bez tej gąbki to zrobić, ale jednak lepiej, aby cała ta funkcjonalność i oryginał był zachowany. Odtwarzacz zmontowałem, przystąpiłem do testów. Niestety dalej występował problem z otwieraniem szuflady. Są dwa silniki. Jeden silnik steruje wysuwaniem szuflady, drugi podnoszeniem docisku płyty oraz opuszczaniem szufladki, na której ta płyta się znajduje. I niestety tutaj mam bardzo duże opory. Pomimo że zamontowałem nowe paski, zamówiłem komplet nowych pasków, dalej kółko, które jest w tym miejscu zamontowane, nie jest w stanie podnieść tego docisku. I zacząłem analizować, skąd się bierze ten problem oporów podczas podnoszenia tego elementu. Jest blaszka metalowa, która jest ślizgiem, zamontowana w tym miejscu, która ślizga się po tym właśnie kółku. Przez setki, może nawet tysiące razy otwieranej szuflady
wytarło się to kółko. Jest podrapane, chropowate, nie ma gładkiej powierzchni, a w tym ślizgu wycięła się tutaj po prostu dziurka, która też ma powycinane rowki i powoduje to ogromne opory, tutaj jakby ogromne tarcie, które nie pozwala na to, żeby płynnie się ten element otwierał, zamykał, żeby to płynnie wszystko pracowało. Wpadłem na pewien tutaj pomysł. Wziąłem papier ścierny. Na tym papierze ściernym zeszlifuję tą blaszkę do tego momentu, żeby się pozbyć otworków wyciętych przez plastikowe kółko. Następnie wypoleruję to pastą polerską do stali nierdzewnej, tak żeby było gładkie. Następnie muszę tutaj ten element również plastikowy zeszlifować i wypolerować, bo nawet słychać, jest jedne wielkie rowki powycinane i to po prostu nigdy nie będzie płynnie pracowało. Jest po prostu za duże tarcie ogólnie plastiku po metalu. Jeżeli to zostanie wypolerowane, kółko doprowadzone do stanu oryginalnego, gładkiego, to mam nadzieję, że cały problem się rozwiąże. Prace nad urządzeniem praktycznie zakończone. Szuflada otwiera się płynnie, czyli pomysł z wypolerowaniem ślizgu oraz kółka plastikowego był słuszny. To, co wykonałem, to mycie i czyszczenie tych dwóch płytek w myjce ultradźwiękowej, dołożenie 4 rezystorów, usunięcie tutaj ognisk korozji po jakiejś tam użytej chemii, wyczyszczenie urządzenia z oleju, brudu i tak dalej. Na temat konstrukcji co mogę powiedzieć? Bardzo zwarta konstrukcja. Rama wykonana z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, całość obłożona grubą blachą stalową. Skąd się bierze ciężar tego urządzenia? Spód wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm, to już robi bardzo dużą wagę. Natomiast jeżeli chodzi o boki tego urządzenia są też z odlewu jakiegoś kompozytu, który jest bardzo ciężki. Myślę, że ten element waży z 1,5 kg na pewno. Trzymamy tak, już tu mamy 3 kg. Góra również jest wykonana z odlewu ciśnieniowego, jakiegoś kompozytu aluminium z innymi metalami, ponieważ też jest bardzo ciężka. Stąd się bierze ciężar tego urządzenia, co wpływa oczywiście na jego stabilną pracę, nieprzenoszenie wibracji. No i przede wszystkim stąd się bierze też cena takiego produktu. A cena to jakość i cóż tu dużo mówić, jest to jeden z wyższych modeli odtwarzacza CD firmy Marantz. Co do jakości brzmienia nie wypowiadam się, każdy powinien samemu sobie dobierać sprzęt, odsłuchać. To już nie jest moja rola tutaj. Moja rola kończy się na naprawie i przywróceniu sprzętu. Kurwa. Bardzo prosty, skromny z wyglądu jest ten. Prosty i skromny z wyglądu. Żadnych wodotrysków, udziwnień. Po prostu skromnie, delikatnie mówiąc. Żadne przyciski się już tutaj nie blokują, tak jak na początku. Jak widzieliście, dałem nowe gąbeczki. Wyświetlaczek też ładnie świeci. Żadnych dodatków, bajerów, programowania, funkcji dodatkowych. Tylko i wyłącznie zegar praktycznie i numer utworu. Konstrukcja, tak jak mówiłem, ciężka, solidna. Spód z grubej blachy stalowej, góra z grubej blachy stalowej, boczki z odlewów. Dość ciekawe rozwiązanie, tak jak na wysokiej klasy high-endowe odtwarzacze przystało. Sprzęt posiada wyjścia XLR. Oczywiście również jest wyjście analogowe, tradycyjne i wyjście cyfrowe, coaxial i optical. Cena takich odtwarzaczy, zachowanych oczywiście w bardzo dobrym stanie technicznym i zewnętrznym, waha się od 1000 do 1500 euro.